Dzisiaj nadrabiamy zaległości, ponieważ okazało się, że jeden z przepisów programowych trafił do książki z przepisami programowymi, ale nie znalazł się w programie. Ja nie wiem, jak to się stało. Zresztą myślę, że to nie jest takie już istotne, bo kto nie lubi bułeczek słodkich na śniadanie? Więc myślę, że kolejna wersja, lekko zmodyfikowana, na pewno nam się przyda wszystkim. Zapraszamy więc na słodkie bułeczki jaglane. Ok, ale książkę odkładamy. Na bok zajmujemy się przygotowaniem suchych składników ciasta. Podstawą ciasta jest mąka jaglana, którą jaglana. musimy sobie zrobić. Oczywiście możecie ją również kupić. Z czego robimy mąkę jaglaną? Z kaszy jaglanej, którą miksujemy. Podłączamy blender, pozbywamy się najpierw ostrej końcówki, która tym razem nam się nie przyda. Do niej wrócimy zaraz, ale pamiętajmy, żeby takie zabiegi przeprowadzać tylko z wyłączonym urządzeniem elektrycznym. I w ten sposób uzyskaną mąkę jaglaną dorzucamy do reszty suchych składników. A mamy tutaj mąkę ziemniaczaną, trochę siemienia lnianego, żebyśmy mogli mieć fajne ciasto, trochę cukru brązowego zmielonego wcześniej i drożdże, żeby bułeczki wyrosły. W naszej kuchni siemię lniane mielone zastępuje jajko w cieście. No i wsypujemy świeżo zmieloną kaszę jaglaną, czyli mąkę jaglaną. Zbędne miski odkładamy na bok. A suche składniki za pomocą mieszaka ręcznego dokładnie mieszamy. Dodając w tak zwanym międzyczasie przepisową szczyptę soli. Sól kamienna, którą wcześniej zmiksowaliśmy, aby łatwiej się rozpuszczała. I do tak przygotowanego suchego ciasta musimy dodać składniki mokre. I w naszym wypadku będzie to banan i woda, które musimy zmiksować na jednolitą masę. Najpierw miksujemy samego banana i w trakcie dodajemy wodę. I taki bananowy nektar wlewamy do miski. Ręcznych robótek ciąg dalszy, czyli mieszamy ciasto. Teraz siemię lniane będzie nam wchłaniało wodę. Możemy też dorzucić rodzynki, które wcześniej sparzyliśmy, aby oczyścić je z tego, co znajdowało się na ich powierzchni. Rodzynki przebywają długą podróż i różne rzeczy mogą się na nich znajdować. Ostatnim składnikiem ciasta jest olej. Wlewamy, mieszamy. A teraz możemy Wam polecić inne wypieki z naszej pracowni kulinarnej Atelier Smaku. Znajdziecie je tutaj, tu jest cała playlista. Jeśli Wam się podoba ten odcinek, możecie go polubić, najlepiej zasubskrybujcie kanał, a jeszcze najlepiej naciśnijcie sobie ten dzwoneczek i wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się w naszej kuchni. Odstawiamy ciasto na bok i czekamy, aby trochę podrosło. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. Ciasto już lekko podrosło. Blaszka z pergaminem przygotowana Moczymy palce w oleju. i możemy formować bułeczki. Mogą być oczywiście małe albo duże. Już każdy sobie wybierze wielkość, która mu odpowiada. Widzę, że mężczyźni nie lubią sobie brudzić rąk w kuchni. Mężczyźni czekają na to, aby przejąć blachę, wsadzić ją do piekarnika, nastawić piekarnik, Na wyrastanie ciasta. następnie na pieczenie i czekać, aż wszystko będzie gotowe A później do jedzenia. jeść. I ostatnia mini bułeczka wylądowała na blaszce. Którą zabieramy, aby wstawić do piekarnika na wyrastanie przed pieczeniem. Bułeczki już podrosły, więc nastawiamy piekarnik na termoobieg na temperaturę 180 stopni i pieczemy około 30 minut. Jak widzicie, bułeczki przepięknie się wypiekły. Jola twierdzi, że najlepiej smakują same. Ja jednak jestem tego zdania, że są przepyszne z czymś słodkim i polecamy Wam do nich, moim zdaniem, idealny hummus czekoladowy. Jeśli chcecie ten przepis poznać, znajdziecie go tutaj. Chyba że jesteście leniochami, to zapraszamy Was do sklepu internetowego. Też go tam znajdziecie. Tutaj. Ale najlepiej, ja zawsze tak mówię,
Gotujcie z nami i sami róbcie. Prawda, że wyszły książkowo? Smacznego I na zdrowie. Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, Więcej informacji znajdziecie w opisie.